Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak zaczynałem przygodę z pszczołami. Do zasiedlenia nowych uli jest kilka sposobów, ja pokażę Wam jeden z nich. Jest to zrobienie z bardzo silnej rodziny pszczelej 2 odkładów, czyli ostatecznie będziemy mieli z jednej silnej rodziny 3 rodziny produkcyjne, ale dopiero za rok, na następny sezon. Jeżeli chodzi o mnie, no to postanowiłem zacząć naukę hodowli pszczół przy doświadczonym pszczelarzu i pierwsze kroki z pszczołami będę miał na pasiece właśnie tego pszczelarza. Jeżeli chcecie właśnie zacząć przygodę z pszczołami, no to najważniejsze jest, żeby znaleźć sobie osobę, która w razie czego podpowie Wam, co robić. Po zakończeniu sezonu zbioru miodu rzepakowego, rodziny, które będą przewiezione na pasiekę, z których zostaną zrobione odkłady, zostały przygotowane w ten sposób. Wszystkie nadstawki zostały zabrane z ula i w korpusie gniazdowym jest bardzo dużo pszczoły. Tak jak tutaj widzicie, pszczoły nie mieszczą się w ulu i na noc jak gdyby wyszły sobie i uwiesiły koło wylotka. Pszczoły będą przewożone około 6-7 km. Gdybyście chcieli przewozić pszczoły na większą odległość, no to musicie dobrze przygotować pszczoły do przewozu. Jeżeli źle to zrobicie, no to pszczoły mogą Wam paść podczas transportu. Następnego dnia o godzinie 4 rano zaczęliśmy pakować ule do samochodu i przewieźliśmy je na pasiekę. Dlaczego zrobiliśmy to tak wcześnie? Pół godziny przed wschodem słońca. Chodzi o to, żeby pszczoły wszystkie siedziały w ulu. Wtedy jesteśmy w stanie zamknąć wylotek i otworzyć go dopiero po zrobieniu odkładów. Oczywiście dennica jest otwarta i wszystkie otwory wentylacyjne też są otwarte. Na pasiece rozstawione zostały stojaki, na których będą stały ule. Na stojakach rozłożyłem 3 ule z ramką Dadant i 1 ul z ramką wielkopolską. Pszczelarz, u którego pobieram nauki, posiada ule z ramką wielkopolską, dlatego żeby zasiedlić te ule Dadant, trzeba będzie przystosować te ramki wielkopolskie, tak żeby pasowały do większego ula, do większej ramki. Ul, do którego będę wkładał odkłady, składa się z dennicy higienicznej, korpusu gniazdowego, powałki i daszka. Postanowiłem przetestować 2 metody podwieszania ramek wielkopolskich w ramce Dadant. Pierwsza metoda to jest podwieszenie ramki za pomocą takich plastikowych, zielonych adapterów do górnej belki ramki Dadant 1/2. Jeżeli chodzi o tą metodę, to obawiam się tego, że jak pszczoły zaczną już dobudowywać plaster miodu, no to jest na tyle miejsca między ramką a ścianką ula, że są w stanie w tym miejscu wybudować plaster od ścianki korpusu do ścianki ramki wielkopolskiej. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Drugą metodę, jaką będę testował, to jest włożenie ramki wielkopolskiej do ramki Dadant i zamontowanie tej ramki za pomocą drutu miedzianego. Jeżeli chodzi o tą metodę, no to pszczoły prawdopodobnie nie zakitują tej ramki Dadant do korpusu. Napiszcie w komentarzu, która metoda Wam się bardziej podoba. Odkład będzie zrobiony z 3 ramek wielkopolskich. Dodatkowo do każdego ula zostanie szcząśnięta pszczoła. Chodzi o to, żeby te 3 ramki były bardzo dobrze obsadzone pszczołą, czyli każda uliczka na czarno. Jeżeli zrobimy silny odkład, to on jeszcze w tym roku może przynieść coś miodu, a na następny rok będzie to już rodzina produkcyjna. Jeżeli nie dosypywalibyśmy pszczoły do odkładu jeszcze dodatkowo, no to taki odkład powinien mieć 4-5 ramek, jeżeli chodzi o ul wielkopolski. Jeżeli chodzi o Dadant, no to minimum 3 ramki pełne pszczoły i cała ramka czerwiu na wygryzieniu. Po ustawieniu ramek w ulu z odkładem zamykamy ul, dennica jest zamknięta, czyli ta szufladka jest wsunięta. Jeżeli chodzi o otwory wentylacyjne, no to 2 są otwarte, ale po tej stronie, gdzie nie ma ramek z pszczołami, czyli nad ramkami z pszczołami otwory wentylacyjne są zamknięte i 2 otwory są otwarte za zatworem. Wylotki
wszystkich ulach z odkładami zostały zwężone na 2-3 pszczoły. Ule zostały spięte pasem, tak żeby wiatr ich nie wywrócił, żeby nie zwiało daszku. Niektórzy pszczelarze układają cegły lub jakieś kamienie na daszku i to też wystarcza. Pszczoły w odkładach wyjdą z ula jak gdyby pierwszy raz w nowym miejscu. Dlatego warto jest pszczoły przywieźć rano i od razu poprzekładać odkłady do nowych uli. Wtedy mamy cały dzień na to, żeby porządnie zorganizować tworzenie tych odkładów. Zrobiliśmy z jednego ula 3, mieliśmy tylko jedną matkę, czyli matka została w tym ulu, z którego braliśmy odkłady. Do nowych uli musimy dostarczyć nowe matki. Matki zostały zamówione, po 4 dniach dotarły do nas i teraz zobaczycie, jak te matki są poddawane do tych odkładów, które zrobiliśmy 4 dni wcześniej. Na samym początku trzeba sprawdzić, jaka sytuacja jest w każdym z uli, czyli trzeba dokładnie przejrzeć ramki, czy nie ma tam mateczników. Matecznik to jest miejsce, z którego wygryzie się matka. Jeżeli byłby taki matecznik, to pszczoły zaakceptują tą matkę swoją, a tą, którą podłożymy w klateczce, zabiją. Dodatkowo trzeba też sprawdzić, czy na każdej z ramek nie ma czerwiu odkrytego i jajeczek. Jeżeli będą jajeczka albo larwy, to pszczoły mogą nadbudować matecznik nad taką larwą czy jajeczkiem i będą chciały w dalszym ciągu mieć swoją matkę. Jeżeli upewniliśmy się, że nie ma mateczników, no to możemy podłożyć matkę. I tutaj od razu wyjaśniam. W pierwszych 2 ulach przywieźliśmy już tą rodzinę, która się wyroiła, czyli była bez matki. W 2 następnych ulach w prawą stronę matka w ulu tym, z którego pobraliśmy odkłady, była. Dlatego w 2 pierwszych ulach, licząc od lewej strony, nie było mateczników, nie było jajeczek i nie było czerwiu odkrytego. Dlatego można było podłożyć do tych uli matkę. Królowa do transportu jest przygotowana w ten sposób, że znajduje się w takiej specjalnej klateczce razem z kilkoma pszczołami, które dbają o tą królową. W klateczce znajduje się też ciasto, którym pożywiają się te pszczoły. I żeby poddać królową do ula, no to musimy wyłamać z tyłu kawałek plastiku. W klateczce są 2 miejsca, które można wyłamać. Ja tutaj zaznaczyłem to literką A i B. Jeżeli wiecie, którą w jakiej sytuacji wyłamywać, to proszę udzielcie mi takiej informacji. Przed poddaniem matki wyłamałem plastik A, który otwiera dostęp do ciasta. Wtedy pszczoły od środka i od zewnątrz będą wyjadały to ciasto, aż dotrą do królowej. Zanim wyjadzą to ciasto, no to już troszkę przyzwyczają się do zapachu nowej królowej. Gdybyśmy królową wrzucili bezpośrednio do ula, no to mogłoby się to skończyć dla niej tragicznie. Przed włożeniem matki do ula robię taki konkretny, dokładny przegląd każdego plastra. Szczepuję pszczoły, ponieważ nadmiar pszczoły na ramce może zasłonić nam matecznik, larwy albo jajeczka i gdybyśmy tego nie dostrzegli, no to nowa matka podłożona zostanie ścięta. Jeżeli zobaczymy, że są jajeczka, no to znaczy, że jest gdzieś tutaj królowa. No i mogła ona po prostu wygryźć się z matecznika, dlatego trzeba dobrze przejrzeć każdą ramkę. Zlikwidować mateczniki, jeśli by były. Po przeglądzie ścieśniam ramki i przystępuję do poddawania nowej matki. Klateczkę z matką wkładam między ramki z wyłamanym elementem w stronę środka gniazda. Wtedy pszczoły będą miały łatwiejszy dostęp niż jakby musiały podchodzić od strony ścianki ula. Uli nie wolno przekładać z jednego miejsca w inne na jednej pasiece, ponieważ pszczoły pamiętają drogę powrotną do ula i będą wracały w to miejsce, gdzie ten ul stał wcześniej. Dlatego trzeba dobrze wybrać miejsce, przewidzieć, którędy będziecie chodzić, tak żeby potem nie przestawiać tych uli. W ulu trzecim były mateczniki, nie było jajek, nie było czerwiu odkrytego. Dlatego do tego ula zostanie poddana matka, ale nie od razu, te pszczoły muszą się uspokoić po tym, jak zniszczyliśmy im
mateczniki. My oznaczamy ul liściem i to jest znak, że jak już będziemy z pasieki schodzić, no to ostatnią rzeczą, jaką zrobimy, to poddamy matkę do tego ula. W ulu numer 4 znajdowały się jajka, znajdowały się larwy odkryte. Dlatego w tym ulu nie będziemy poddawać matki. Tam, gdzie zostały poddane matki, nie zaglądamy przez 12 dni. Po 12 dniach sprawdzamy, czy pojawiły się jajeczka. Jeśli się pojawiły, no to matka została przyjęta, szczęśliwie wróciła z trutowiska zapłodniona. Jeżeli jajek by nie było, no to jest kilka opcji. Pierwsza, że pszczoły nie przyjęły matki, albo matka nie wróciła z trutowiska. Zakupione zostało więcej matek dla odkładów, które zostaną utworzone za 2 dni. Dlatego matki w klateczkach zostaną przechowane w jednym z uli. Klateczki są zamknięte. To tyle w tym filmiku. Jeśli moglibyśmy zrobić coś lepiej, no to proszę napiszcie o tym w komentarzu. Zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!